Słuchajcie, kupiłam niesamowicie fajną rzecz i chciałabym Wam pokazać i z Wami odpakować, bo sama jestem ciekawa, jak to w środku wygląda, a jutro będziemy już testować, jak się sprawdza ta maszyna. Już Wam zdradziłam, że jest to maszyna, także otwieramy. Powiem Wam, że jest to dosyć ciężkie, bo na opakowaniu mam napisane, że waży to 10 kg. Zobaczcie. Ninja Creamy. Ok, i zobaczmy, co tam w środku jest. No powiem Wam, że pudło ogromne. Tak, a dlaczego zamówiłam tą maszynę? Ponieważ ja od kilku lat już bardzo ją chciałam. Widziałam wszystkie te jakieś filmiki ze Stanów, gdzie oni po prostu wrzucali te lody i tak dalej, ale ja wtedy jeszcze byłam na etapie, że sobie jadłam właśnie różne lody. No, natomiast jak wiecie, od kiedy się dowiedziałam o tym, że choruję na te wszystkie jelita i tak dalej, no to po prostu przestałam je jeść. Dlatego też zamówiłam to i przetestuję. Jestem ciekawa, czy to się w ogóle sprawdzi, ale myślę, że tak, bo możecie robić naprawdę na różne wariacje, jakie tylko chcecie. I to jest ten wyższy model, nie ten najwyższy, gdzie robicie świderki, tylko ten wyższy, gdzie jeszcze można zrobić sobie mrożony jogurt, szejki, slushy i frappę, czyli jakieś tam mrożone kawki. Ok, to co najmniej interesujące, to chyba tutaj będą przepisy różne w różnych językach. Tak, i tutaj mamy wszystkie przepisy na jakieś właśnie mrożone napoje, kawki, gelato i tak dalej, więc super. Tu mamy instrukcję użytkowania, więc to będzie też na pewno to, co dzisiaj będę musiała przeczytać. I powiem Wam, że mam nadzieję, że to nie jest takie wielkie. Dobra, to chyba jest wielkie. Ok, to są te pojemniki na lody i z tego co wiem, one są o 250 ml większe niż w tym poprzednim modelu, więc fajnie, bo w sumie to jest taka fajna porcja na 2 osoby. Ok, więc to jest po prostu bardzo ciężkie, ale niekoniecznie tak wielkie, jak myślałam, że będzie. Więc dosyć spory pojemnik. Dla mnie to jest na plus, bo w sumie można chyba od razu robić... Można w sumie od razu robić 2 mrozić, bo to jest tak, że musicie wymieszać wszystkie składniki, potem mrozicie na dobę i wyciągacie po dobie zmrożone, i potem to miksujecie, no i macie gotowe lody. Powiem Wam, że naprawdę ciężka jest ta maszyna. Także wreszcie po 2 latach, no po 1,5 roku będę mogła zjeść lody, tylko jakie zechcę. Bo wiecie, problem był taki, że jak szłam do Woodloda, to tam owszem były smaki bez cukru, ale słodzone maltitolem, a ja tego nie mogę. Jeśli były na przykład smaki wegańskie, czyli bez nabiału, no to one były na cukrze, więc wszystko mi się wykluczało i bardzo ciężko było mi kiedykolwiek trafić na loda. W sumie nigdy nie trafiłam w Woodlodzie na loda, który by mi nie zaszkodził, więc no mega się cieszę. Girl with a preppy vibe came to the spot with a friend of mine. She caught my eye from the beginning. I was hooked. I can't tell a lie. Dzień dobry, już w sobotę.
I nie pokazywałam Wam, ale przygotowałam wczoraj już sobie tą mieszankę do zrobienia lodów. I na pierwszy raz użyłam mleka kokosowego, takiego z kartonika tłustego. I do tego dodałam jogurt Maluta, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale widziałam dużo przepisów w internecie, które po prostu mają tylko mleko i na przykład odżywkę białkową. No więc może też coś takiego jutro zrobię. Na razie mam zamrożony jeden pojemnik i chyba najgorsza część tego przygotowywania to jest to oczekiwanie na to, że się ta mieszanka zamrozi. Także maszyna leży sobie na blacie, czeka na użycie. Myślę, że potem właśnie po południu przetestuję. Chyba że coś mnie najdzie i zaraz to zrobię, ale nie chciałabym po prostu jeść lodów na śniadanie. No i tak, no jest sobota, więc takie standardowe obowiązki, ale też może właśnie podjadę do galerii i przy okazji zareklamuję kurtkę z Sinseya, której po prostu puściły szwy na podszewce. No i nie fajnie, bo bardzo lubiłam tą kurtkę, ale też nie będę chodzić w podartej, tym bardziej, że przechodziłam tylko w niej kawałek jesieni, więc w sumie nawet nie jeden sezon. No i tak, wróciłam sobie też do stosowania tej witaminki C od Garniera. Ona jest spoko, ma w sobie niacinamid, ale on nie zauważyłam, żeby mi szkodził, a normalnie niacinamid mi szkodzi, więc to też jest dziwne. I mogę się już też pozytywnie wypowiedzieć o tych produktach, bo stosuję je, myślę, że już tak 2 tygodnie i naprawdę zauważyłam mega poprawę, jeśli chodzi o stan takiego nawilżenia skóry, bo gdzieś tam po drodze właśnie troszkę mi się ta bariera hydrolipidowa naruszyła. I akurat były te Beauty Drops na promocji, więc sobie zakupiłam taki z ceramidami i taki nawilżający. Oba się sprawdziły fajnie, ten jest taki bardziej właśnie kremowy, otulający, a ten jest taki właśnie żelowy, no kwas hialuronowy, więc no czego tu się spodziewać by innego. Za tydzień czeka mnie fajne wydarzenie, bo lecimy na 4 dni do Walencji, więc będzie myślę, że dosyć ciekawy materiał z tego wyjazdu. O ile oczywiście pogoda dopisze, bo to też jest naprawdę bardzo ważne. Patrzyłam na prognozy pogody, no i gdzieś tam ma padać deszcz, ale to jest chyba normalne w tym okresie, nie wiem. Wczoraj właśnie miałam potwierdzoną płatność już za nocleg. Mamy taki fajny apartament dosyć blisko centrum i z kuchnią, ze wszystkim. Ja chyba właśnie najbardziej lubię takie miejsca do nocowania, że macie kuchnię, bo można sobie właśnie samemu coś pogotować, a tak jak wiecie, no ja to musiałabym naprawdę się namęczyć, żeby znaleźć coś pode mnie, żebym mogła gdzieś coś zjeść. Oczywiście kawusia dalej piję ta z kubka świątecznego, no ale kto mi w sumie zabroni w moim emeryckim życiu na to, żeby nie móc pić kawy z kubka świątecznego. Także ja się powoli ogarniam, właśnie zrobię taką moją poranną rutynę, która ostatnio no, troszkę kuleje, ale kuleje pod tym względem, że nie jest taka rozbudowana codziennie, przez to, że staram się spać. I tak jak kiedyś, wiecie, ja wstawałam codziennie o 6 rano, niezależnie właśnie, czy jechałam do biura, czy pracowałam z domu, czy był weekend, czy święta, czy coś. Zawsze to była 6 godzina. No ale wiecie, no, sen jest ważniejszy jednak niż te wszystkie moje rzeczy, które robię, bo mogę robić, ale nie dosypiać i tak nie będzie efektu. W związku z tym właśnie skupiłam się bardziej na tym, żeby spać. No i to mi naprawdę wychodzi od, myślę, 2 tygodni. Udaje mi się spać tak, że śpię właśnie do 8, czasami nawet dłużej. Dzisiaj spałam do 9, co jest naprawdę wow, jeśli chodzi o mnie. Tutaj się niestety już kremik skończył. Ja właśnie bardzo lubię mieć 2 kremy, jeśli chodzi o stosowanie pod oczy. I mam też taki, słuchajcie, krem ogromny, bo aż 30 ml, ale w takim dużym opakowaniu z Bandy. I właśnie go sobie teraz zastosuję, to jest krem maska, więc chyba bardziej na noc, ale no ja bardzo lubię testować nowe rzeczy, więc przetestuję go sobie już teraz.
No a wracając do snu, więc tak, spałam dzisiaj do 9:20, 17, coś takiego, więc to naprawdę ten sen super ostatnio, no ale przez to nie mam aż tyle czasu, żeby siedzieć godzinę i się masować, rolować, jakieś bańki chińskie, więc raczej to próbuję ogarnąć w 20 do 30 minut ze wszystkim. A dzisiaj właśnie sobie poświęcę na to tak standardowo, czyli tyle ile zawsze, żeby się wyszczotkować, przejechać tą właśnie rolką taką z igiełkami, zrobić też jeszcze właśnie takim drewienkiem po brzuchu. Wczoraj też właśnie super sobie tak wyrolowałam łydki, dzisiaj mi przez to masakrycznie bolą, ale no jest to potrzebne. No i powiem Wam, że ten kremik naprawdę czuć takie mocne nawilżenie. Szkoda tylko, że jest taki duży, bo to jest, słuchajcie, 30 ml. A, okej, czyli to jest po prostu, bo mam ten i on jest 15. Też jest duży, ale to przez to, że ma tą platformę wibrującą, a ten jest 30, więc jest 2 razy większy. Więc okej, cofam. Nie jest szkoda, że jest za duży, jest idealny. No i teraz też właśnie, jeśli chodzi o krem, to używam takiego kremu z Bielendy. Ten krem pierwotnie kupiłam dla mojego chłopaka i mu się bardzo sprawdził. Poczytałam recenzję i postanowiłam też go zakupić dla siebie. I tutaj jest ta wersja wysokolipidowa i silnie regenerujący. Ale ja właśnie mam dosyć taką skórę suchą. Jak dbam o nawilżenie, to też zauważyłam, że ona się mniej przetłuszcza, więc raczej uciekam w takie kremy silnie regenerujące. Też twarz od razu wygląda lepiej. Malować się raczej nie będę, tylko po prostu korektor na jakieś takie wypryski, tusz do rzęs, róż, rozświetlacz i puder, żeby troszkę to zmatowić. Już po prostu się nie mogę doczekać, aż zużyję ten róż z Brush Up, bo zobaczcie, on jest w takim opłakanym stanie. Po prostu on pękł. On mi nie upadł ani nic. Po prostu gdzieś kiedyś tutaj jakby się wykruszyło. I nie jest to fajne, bo jednak ten produkt kosztował, a widzę, że to samo zaczyna się dziać z rozświetlaczem. Widzicie, tutaj się odłamuje od boku, więc on, mimo że jest wypiekany, jest bardzo miękki, ale ten rozświetlacz jest naprawdę bardzo ładny, więc szkoda by było, bo bardzo ma taką ładną poświatę idącą w srebrno-złoty, więc jest taka bardzo neutralna. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Super jest ten kremik pod oczy, naprawdę. A co do tej maszyny, to no jest to spory wydatek, bo ona kosztuje kilkaset złotych i jest tylko tak naprawdę przeznaczona do tych lodów. Ale z drugiej strony, gdybym chciała szukać jakichś lodów pod siebie, żeby sobie na przykład raz w tygodniu je spożyć, no to też musiałabym około 10 zł zapłacić. No i jak tak sobie przeliczę, to jednak wychodzi bardzo podobnie. A niekoniecznie trzeba te lody przygotowywać po prostu według przepisów, takie jak są w tej książce, którą macie dołączoną. Nie podoba mi się ta chrypka. Mam nadzieję, że mnie nic nie łapie. Nie musicie przygotowywać tych przepisów, które są dołączone w książce, nie wiem, z przepisami, tak to mogę nazwać, bo to nie jest książka kucharska. Tylko po prostu zauważyłam, że jest bardzo dużo profili na Instagramie, na TikToku, gdzie są tylko po prostu przepisy z tego i wystarczy mleko, na przykład miarka odżywki białkowej i łyżeczka budyniu, żeby nadać taką teksturę tym lodom. Więc myślę, że w perspektywie tak finalnie, no nawet jeśli by miało iść pół kartonu mleka, to jest 4 zł, miarka odżywki 4 zł, no to za 8 zł macie prawie litr lodów, więc myślę, że spoko cena. A wiadomo, czasem można takie mleko dorwać na promocji, więc ono nawet wychodzi taniej. A jak robicie w ogóle na krowim, to już naprawdę wychodzi groszy, bo tam przecież karton takiego mleka półprocentowego to grosze kosztuje. I zobaczymy, jak wyjdą pierwsze, na pewno Wam tutaj pokażę, bo sama jestem bardzo ciekawa, a tymczasem ja uciekam do moich emeryckich rytuałów porannych. Nie będę Wam już tego nagrywać, bo to wielokrotnie się pojawiało na kanale, więc zobaczymy się pewnie za chwilę. Nie wiem, czy będę jadła śniadanie przed wyjściem, czy po prostu już nie zjem czegoś, jak wrócimy, no ale to zobaczymy. Także buźka i do zobaczenia za chwilę. Mírame, tú sabes lo que se ve cuando bailas pegadita, se te olvida la pared. Llega tarde y despeinada, labios rojos, mala fama en tu ciudad. Dices solo una canción y terminas dibujando en mi sudor. Se calienta tu mirada en mi camisa, dice suave pero el cuerpo se me avisa. Que tú
Właśnie wróciłam z galerii i mam tutaj moją zamrożoną mieszankę i zobaczcie, to faktycznie jest zamrożone na kamień. No i teraz wspólnie przygotujemy sobie te lody. Jeszcze mam otwartą instrukcję, bo nie do końca jeszcze ogarniam, jak to się robi, ale jest taki pojemnik i do tego pojemnika właśnie wkładamy naszą zamrożoną mieszankę. Tu jeszcze mamy ostrze, coś takiego. I to musimy zamontować tutaj. No i dobra, teraz to wsadzamy tutaj i przekręcamy. Ostrzegam, może być głośno. Teraz wybierzemy sobie tutaj full i ustawimy na light ice cream. I później trzeba jeszcze dać respin, ale chyba tyle. I gdzie teraz? Tak? No i słuchajcie, tak to wygląda po takim pierwszym zblendowaniu i to ponoć jest normalne. I teraz właśnie trzeba wykonać tą funkcję respin i ona trwa 4 minuty. No więc zamykam i działamy i widzimy się za chwilkę. Sorki, ten program trwa 2 minuty, ten respin i właśnie się skończyło i otwieram. No i już patrzymy. No spoko. Powiem Wam, że te lody wyszły naprawdę genialne. Już jest naszykowany kubeczek na jutro następny, a ja sobie zrobiłam kawusię. I pomyślałam, że szybko Wam pokażę, co kupiłam w Dealsie. Kupiłam też munsy z soczewicy, ale wiecie, już zostały pochłonięte. Takie wafelki kukurydziane. No i z racji tego, że w tym roku święta spędzamy u mnie w domu rodzinnym, to kupiłam dziewczynkom takie jajeczka do szukania, żeby sobie szukały po krzaczkach. Nie wiem, jak u mnie się to obchodzi, ale łącznie będzie 16 jajeczek, więc coś takiego i do tego jeszcze po takim zajączku, który jest takimi skittlesami wypełniony, czy to są jakieś, nie wiem, ale drażetkami jest to wypełnione. Do tego wzięłam też w Deals taki sos teriyaki, ja go bardzo lubię do mięska. Dodaję go tak naprawdę odrobinkę, a zmienia całkowicie smak potrawy. No i też wzięłam te 2 płyny z Tesori d'Oriente. Generalnie jakbym mogła, to bym zostawiała te butelki, bo są tak piękne. Zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie i to jest sen perski. Nie wiem, czym on pachnie, ale spodobało mi się to po prostu w sklepie, więc dlatego wzięłam. No bardzo ładny jest to zapach. Coś z różą, bo jest napisane Melograno e Rosso, więc podejrzewam, że jest tu jakaś róża. A drugi to jest Japanese Spa i jest tsubaki i peonia. Aha, czyli to są smaki, ok. No i czy zapachy? No i ten jest taki już, wiecie, mocniejszy, ale też bardzo ładny i z racji tego, że go nigdy po prostu nie miałam, no to go dlatego wzięłam, więc będzie zapas, bo jednak 2 są za 20, więc wychodzi po dyszce, no i to się w miarę opłaca. I to pudło, które za mną z tyłu widzicie, tak, to jest zamówienie z Reserved i ja zamówiłam tam płaszcze, ponieważ teraz naprawdę się bardzo opłaca kupić płaszcze, bo są mega wyprzedaże. Więc mam tutaj kilka sztuk. Oczywiście ja wszystkiego nie zostawię, no jest to logiczne. Wszystko zamówiłam w rozmiarze M. I są to raczej długie płaszcze. Starałam się znaleźć takie fajne składowo. Widać, że niektóre są po prostu zwracane, bo są tutaj włosy i tak dalej. No i czarnego może niekoniecznie bym chciała, ale chyba ten czarny składowo wypadał najlepiej. Ja Wam tu nie będę na razie pokazywać. Jeśli mi się uda, to dzisiaj, a jak nie, no to jutro sobie zrobimy takie przymierzanie tych płaszczy. Dzisiaj tak bardziej Wam tylko chciałam wspomnieć. Nie mogę znaleźć metki, a przydałaby mi się, żeby znaleźć tutaj, o, dobra. I już Wam powiem, jak składowo to wygląda. 60 wełna, 40 poliester i podszewka jest 100% z wiskozy, więc to mi się podoba. I ten płaszcz jest no naprawdę ciężki, strasznie. Ja mam taki czarny płaszcz z H&M-u,
ale tam to może jest 30% tej wełny. Wiecie, ja mam taki problem, że kupiłam sobie te płaszcze w rozmiarze, te które mam, w rozmiarze S. Nie pomyślałam, że przecież zimą często chcemy ubrać coś ciepłego pod taki płaszcz, no i ja już nie mam miejsca na to. Więc o ile mam taki płaszcz na późną wiosnę, wczesną jesień, to na późną zimę już niestety nie mam. No i tutaj mamy też taki płaszcz i on jest lżejszy, więc na pewno będzie miał mniej wełny, ale to jest taki zapinany pod samą szyję, więc to mi się chyba też w nim spodobało. I guziki są kryte, czyli nie mamy widocznych guzików. Podszewka też jest raczej z wiskozy, chyba że się mylę, ale to zaraz znajdziemy. Tu mamy mniej wełny, bo 41%. Podszewka jest 100% z wiskozy, ale czuć po tym płaszczu, że on jest taki troszkę inny. Chyba ten, który mi się najbardziej podoba, to jest taki brązowy. I on jest taki sam jak ten poprzedni, więc nawet nie sprawdzam składów, tylko po prostu wzięłam go w kolorze brązowym, żeby zobaczyć, jak będę w nim wyglądać. Cenowo też Wam teraz nie powiem, wszystko to będę mówić jutro, bo dzisiaj obawiam się, że nie zdążę, bo chciałam jeszcze posprzątać trochę i jeszcze chciałam montować film na jutro. I zamówiłam taką krótką kurtkę, flauszową to się nazywa, kurtka flauszowa. Ona była niby w kolorze granatowym na stronie, ale jest ona w kolorze czarnym z tego co widzę. No i tu na pewno będziemy mieć wszędzie poliester, ale jeszcze sobie sprawdźmy. 70 poliester, 10 wiskoza, 10 wełna i podszewka 100% poliester, ale on jest taki fajny, jeśli chodzi tutaj o zewnętrzne i to bardziej bym traktowała jako taką kurtkę na teraz, tylko no on nie wygląda dla mnie jak granat po prostu i to jest problem. I jeszcze jeden płaszcz jasny. Tego po prostu w moim bingo nie było i ten płaszcz też jest chyba z taką większą ilością wełny, bo jest strasznie ciężki. Aczkolwiek podszewka się wydaje z poliestru. W ogóle ja tego nie rozumiem. Robią ubrania premium, a podszewki dalej są z poliestru. Tu mamy 50/50 poliester, natomiast nie ma danego składu podszewki. No więc bym przyjęła, że poliester. Ale właśnie też jest bardzo ładny i nie wiem, czy to nie jest taki sam jak ten właśnie inny, który Wam pokazywałam na samym początku. I już wiem, że po prostu na pewno tego nie będę zwracać do sklepu, tylko odeślę to paczkomatem. O ileż to w ogóle zmieści paczkomatem. No od tego nie przemyślałam w sumie. Dobra, i jeszcze mam dwie kurtki, które przyszły mi dzisiaj. Też takie krótkie. Jedna to jest z nowej kolekcji i ona jest z takimi tutaj kapami. I to są takie krótkie kurteczki, bo właśnie Wam też nie powiedziałam, udało mi się finalnie zareklamować tą kurtkę z Sinseya. No bez żadnych naprawdę tam nic panie nie mówiły nawet, tylko po prostu wzięły. No po prostu ewidentnie widać, że no, ona jest wadliwa. No i mam jeszcze taką w takim kolorze, no ale to wszystko Wam będę pokazywać jutro, ale no otworzyłam to, więc jutro już będę musiała to zmierzyć, bo też po prostu chcę to jak najszybciej odesłać, żeby też tu mi nie leżało w mieszkaniu. Także ja zabieram się chyba za jakieś sprzątanie łazienki, potem montaż i jeszcze czeka mnie dzisiaj rower, więc taki trochę chaotyczny ten vlog, ale ważne, że lody wyszły i to mnie bardzo cieszy, bo wreszcie będę mogła jeść lody latem. I jeszcze ciekawi mnie, jak wyjdzie kawka mrożona, bo tam też jest taka opcja, żeby robić sobie frappę. I o ile na razie ciepła kawusia wchodzi super, no to wiadomo, im będzie cieplej, tym bardziej będzie się chciało chłodnych napoi, więc zobaczymy, jak wyjdzie frappę. Na pewno przetestuję i Wam pokażę i dam znać. Se te enfría el café mientras miras el teléfono. Te płatki to jest po prostu sztosik. Generalnie czas na poranną kawę i aktualnie piję kawkę taką. I powiem Wam, że wszystkie te kawy Brazylia, one będą bardzo smaczne, mieć takie orzechowo-czekoladowe, słodkie nuty. No i to jest 100% arabika, kawka oczywiście od Blue Orca.
polecam, więc robimy kawkę, a dzisiaj kawka będzie na takim napoju. Jest to Barista Inka kokosowe, było na promocji w Lidlu, więc wzięłam i jak mogliście zobaczyć, ja już też zaczęłam wszystkie moje takie właśnie przygotowania prep mealów, żeby się po prostu w miarę szybko uwinąć, więc na przykład tego mięsa mielonego to jest aż 1,2 kg, więc będzie zapas, myślę, już na 2 tygodnie. Po prostu zrobię, zamrożę, bo to mięso było wcześniej niemrożone, więc po prostu sobie częściowo je zamrożę i tak samo zrobię z tym drugim, tylko tam po prostu mniejszą ilość zamrożę. No i składowo to mleko, powiem Wam, że tak średnio nie powala, ale właśnie przez to, że jest barista, to ono ma takie różne dodatki jak guma gelan i to chyba nie do końca jest ok, dlatego ja to mleko spożywam sporadycznie. W 100 ml jest 26 kalorii, z czego mamy 2 gramy tłuszczu. Węglowodanów to praktycznie wiecie 0,6, czyli nic, białka 1 gram. Te wszystkie witaminy to powiem Wam, że to są takie najgorszej jakości witaminy, więc na to bym po prostu nigdy nie patrzyła, ale ono się super pieni. No i zaraz Wam to pokażę. Jednak ciężko mi to pokazać, ale no pianka jest, a z kokosowego zawsze tak wychodziło, no średnio bym powiedziała. Super mi się sprawdza to mleko migdałowe z Rossmana, bo ono się super pieni, no i też ma 8% tych migdałów, więc faktycznie płaci się trochę za te migdały, a nie tylko za wodę, bo inne mają chyba tam 2 czy 3%, więc też jest spora różnica. No i też standardowo obieram sobie marcheweczki, bo będę robić te wrapy, co robię je co tydzień, bo zawsze mi to załatwia po prostu kolację na poniedziałek i wtorek. A jednak jak się wraca późno z siłowni, no to chce się coś już na szybko zjeść, a tak już zawsze mam wtedy gotowe. Więc myślę, że 5 takich marchewek, w ogóle jaka słodziutka obieraczka w moim ulubionym kolorze. Dímelo despacio, si esto se termina, que se acabe tarde en tus labios. Que se acabe tarde en tus labios. Pomyślałam, że skoro mam tyle marchewki, to zrobię jeszcze ciasto marchewkowe z twarogiem, więc już mam ubite jajka z erytrytolem, bo robię je na erytrytolu i do tego będę dodawać jeszcze jogurt, mąkę orkiszową. Tu mam już przygotowane roztopione masło, bo masło zawsze lepiej pasuje mi do ciast. I oczywiście dodam jeszcze proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, cynamon, sypnę troszkę orzechów włoskich, a potem rozrobię sobie osobno taką masę twarogową i zrobię tak, że wyleję połowę ciasta marchewkowego, potem zaleję to tą masą twarogową, a następnie zaleję pozostałą częścią ciasta i do piekarnika na godzinkę i będzie super pyszne, zdrowe ciasto marchewkowe z twarogiem. Jogurtu ma być 200 gramów, a z racji tego, że mam właśnie otwarte 2 jogurty, to sobie wykorzystam po prostu 2. Jeden to będzie Maluta, on jest troszkę bardziej bogatszy w tłuszcz i jego mamy 100 gramów. I mam jeszcze taki bez laktozy. Też sobie dodam wszystko, bo to raczej będzie właśnie 100 gramów. Idealnie. Łyżeczkę proszku do pieczenia. Dodam go trochę więcej, bo nie chcę dodawać sody. Dodam też sobie taką pastę waniliową dla podbicia aromatu. 250 gramów mąki orkiszowej. Szczyptę soli, bo sól zawsze podbija smak też. No i teraz puszczę, żeby to się wszystko tutaj wymieszało i dopiero później dodam marchewkę oraz orzechy. No i tu mamy taką fajną, właśnie gęstą konsystencję. Wrzucam marchewkę, więc to ciasto będzie naprawdę bogate w błonnik. I w przepisie mamy orzechy włoskie, ale że ja właśnie tutaj nie chcę zużywać moich,
bo będę potrzebować do innego wypieku, to dorzucę tutaj trochę orzechów ziemnych i orzechów laskowych. Teraz to wszystko dam na niskie obroty. No i w międzyczasie teraz zabieram się właśnie za przygotowywanie masy serowej. No i tak, jeśli chodzi o tą masę serową, to zawsze w przepisie jest, żeby dawać żółtko. Mi szkoda po prostu białka i zazwyczaj jak je odstawiam na bok, to po prostu o nim zapominam. Dodajemy też do tego jajeczka całe opakowanie proszku budyniowego i ja to sobie wszystko wymieszam. W twarogu będziemy mieć 2 kostki. Ja użyję twaróg chudy i dodam sobie jeszcze erytrytol. Myślę, że tak z 80 gramów. No i to wszystko teraz rozcieram i mieszam. Nie będę miksować twarogu na gładką masę, ponieważ wydaje mi się, że fajnie jest, kiedy czuć tą strukturę twarogu w cieście, a nie jest po prostu taka zmiksowana. Ale jeśli Wy tego nie lubicie, no to możecie to zblendować. W sumie taki sam czas pracy. Mi też się po prostu nie chce wyciągać blendera i brudzić dodatkowej maszyny, bo i tak już jest sporo naczyń do mycia. Dobrze, że jest zmywarka. Więc ja to sobie wszystko właśnie tutaj wymieszam dokładnie. To jajko jest potrzebne po to, że inaczej ten twaróg by Wam się po prostu wysypywał z tego ciasta, dlatego on musi być. Jeśli nie lubicie jajka albo nie chcecie używać jajka, myślę, że albo to można zastąpić takim glutem z siemienia lnianego, albo po prostu dodać banana. Banan też fajnie zastępuje jajka. Wielokrotnie będąc na diecie wegańskiej używałam banana jako zamiennika jajka, no i sprawdzał mi się fajnie. Też były takie różnego rodzaju proszki wtedy, ale one mi się jakoś super nie sprawdzały. Nie bardzo tylko wiem, jakiej formy użyć i mam takie 2 keksówki silikonowe i chyba po prostu ich użyję. Nie wiem, czy aż będą potrzebne 2, ale na razie po prostu wyłożę to jedną i chyba jedna będzie wystarczająca z tego, co widzę. No myślę, że mniej więcej tyle tu mogę wyłożyć, dam jeszcze łyżkę. Tak, żeby po prostu mi też nie zabrakło później na górę. No i tej masy serowej no wyszło bardzo dużo, więc no to będzie takie naprawdę bardzo serowe ciasto. W sumie jak tak patrzę, to tej masy jest 1:1 z ciastem. I w mojej ocenie to już tyle by tego wystarczyło, no ale wykładamy wszystko. Gorzej jak nam to bardzo wyrośnie. I faktycznie okaże się, że lepiej było to rozłożyć na po prostu 2 foremki. Czasami też robię tak, że po prostu mieszam twaróg z ciastem i wtedy też to jest fajnie, bo to ciasto jest takie bardzo wilgotne, no ale dzisiaj postanowiłam zrobić tak i już po prostu widzę, że braknie mi miejsca na to ciasto. Hit. Ta forma silikonowa też ma taki plus, że ona się, widzicie, bardzo rozjeżdża, więc gdzieś to ciasto się może jakoś pomieści, no ale nie wiem. Bawię się, że może z tego wyjść klops. Mogłam piec to w zwykłej keksówce. I chyba nie wiem, czy tego nie przełożę do zwykłej. Dobra, wiecie co? Jednak szybka zmiana planów i spróbuję to przełożyć poza kamerą do tej większej keksówki, bo jednak no jest o tyle większa. Dobra, udało się i tu jest naprawdę super, bo zostało mi dużo miejsca i mogę jeszcze spokojnie ciasto dołożyć, a najwyżej po prostu będzie tak rozmieszczony ten ser w różnych miejscach. I tak przygotowane ciasto wsadzam do piekarnika 170 stopni, 50-60 minut, tak naprawdę do suchego patyczka. Mam nadzieję, że będzie ok, że wyjdzie, bo jeśli tak, no to będzie to naprawdę bardzo odżywcze ciasto. No mamy tutaj aż pół kilograma twarogu, więc super i dużo błonnika z marchewki. Gotowa na rowerek, stylóweczka jest, kurteczka, spodenki, no i śmigamy dzisiaj w planie jakieś 2 godzinki, także już do zobaczenia na trasie. Zimno, mega wieje.
Generalnie najgorszy etap za nami. Teraz czyściutka traska, puściutko. Można napierdzielać. Jedziemy. Chciałam powiedzieć, że właśnie, ale już z jakąś godzinę temu wróciliśmy z rowerów i dzisiaj też tak dosyć mocno daliśmy sobie w ciry, bo też ponad 3 godzinki i praktycznie ta sama trasa co tydzień temu, więc jak wróciłam, to od razu zjadłam owsiankę i zaraz będę iść robić te lody z Ninja Creamy. Tylko jeszcze szybka właśnie pielęgnacja. Użyję sobie też tego serum ze sfermentowanej fasoli, bo też chcę je zużyć. No i już będzie chillerka. Myślę, że jeszcze sobie troszkę poczytam o Walencji, bo chcę taki mały plan zrobić. No i bym pokazała Wam jeszcze te płaszcze, tylko już nie będzie niestety światła dziennego. No ale to trudno. Pokażę Wam też te, które uważam, że... pokażę Wam też te, które raczej zostawię, ale zostawię pod kątem tym, że po prostu zamówiłam sobie rozmiar mniejszy jeszcze, żeby zobaczyć, jak on będzie leżał, bo jednak ta rozmiarówka w Reserved jest taka trochę inna niż na przykład w Zarze i ta SK z Reserved może być trochę większa niż SK z Zary, więc chciałabym sobie właśnie sprawdzić, jak leży SK. Wiecie, ubiorę sobie sweter i na to płaszcz, no i może się okazać, że będzie ok, ale tak mogę Wam już teraz powiedzieć, że raczej te jasne kolory. Najwyżej trudno przejadę się na jasnym płaszczu, ale on mi się najbardziej podoba i najlepiej się w nim czuję. A jeśli chodzi o ten krótki, no to raczej myślę, że zostawię ten, który teraz jest w nowej ofercie. Ewentualnie, wiecie, poczekam sobie, aż on przejdzie na przecenę i wtedy go zakupię. Na razie tam zamówiłam z kodem rabatowym i wychodzi mi tam jakieś 20 zł taniej, bo też zamówiłam właśnie eskę, żeby sobie zmierzyć do M-ki eskę, bo one są takie, wiecie, jakieś takie luźne. No i tak, no i zjadłam już owsiankę, dosyć taką dużą porcję jak na mnie, bo aż 65 gramów. Do tego odżywka, masło orzechowe, bo to jest tak naprawdę najszybszy posiłek, taki odżywczy, a szkód nie wyrządzi. A teraz idę, nałożę odżywkę na włosy i myślę, że dzisiaj nałożę tą ultra nawilżającą i potem jak spłuczę, to nałożę sobie ten krem cement, no i wysuszę. Ale dzisiaj taka odżywka, też cały czas jestem na etapie zużywania tych odżywek, co nie jest łatwe, jeśli miało się kilkadziesiąt odżywek na stanie i cały czas wychodzą też nowe, to bardzo kusi mocno, żeby kupić nową, ale trzymam się, staram się zużywać, czasem się trochę złamię jak na ten krem wygładzający, ale odżywek raczej nie kupuję. Zrobiłam te lody i słuchajcie, one są tak pyszne i zobaczcie, jaką mają konsystencję. Wow! I to jest tylko mleko migdałowe i odżywka i kakao. Rewelacja. Jezu, jakie pyszne. Smakują jak takie lody, jak były kiedyś takie trio smakowe albo 4 smaki Ania to się nazywało i to jest ten smak czekoladowy, właśnie kakaowy. Trochę szybko się topią, ale serio, tylko 2 składniki i coś takiego. Okej, nie udało mi się nagrać Wam tych płaszczy wczoraj i stwierdziłam, że chyba lepiej będzie, jak po prostu wykorzystam światło dzienne, tak jak jest teraz, bo jest właśnie dzień, jest jasno i w tej chwili właśnie Wam pokażę te płaszcze, żebyście też mogli zobaczyć je, jak faktycznie wyglądają w świetle dziennym, a nie tylko w takim właśnie sztucznym. Więc mam tutaj telefon, żeby od razu mówić Wam ceny tych produktów. Skład już omówiłam, więc to sobie pominiemy.
To będzie tylko krótki check tych płaszczy, więc ja uciekam teraz po płaszcze i widzimy się już w pierwszej propozycji. Jak mówiłam, wszystkie płaszcze zamówiłam w rozmiarze M i on jest naprawdę taki bardzo obszerny. Ja nie mam dosyć grubego fetra pod spodem, no ale po prostu jest też dzisiaj ciepło i się nie chce gotować. Natomiast myślę też, że ta rozmiarówka z Reserved jest dosyć specyficzna. Ten płaszcz zamówiłam za 599 zł. Jego standardowa cena to 799 zł. Modelka na stronie, która prezentuje ten płaszcz, bo jest to kolekcja Modern Classic i tam jest taka modelka pani w średnim wieku. Ona ten płaszcz prezentuje w rozmiarze M i jakoś nie przyszło mi do głowy, że być może one będą troszkę bardziej obszerniejsze. No, ale ten płaszcz faktycznie jest bardzo ciężki, bo to jest ten płaszcz, który zawiera trochę więcej wełny, plus on ma też naturalną podszewkę, więc jeśli ktoś z Was szuka takiego właśnie uniwersalnego czarnego płaszcza, który jest długi, bo on sięga mi praktycznie do kostki, a będzie przy okazji ciepły, myślę, że ten płaszcz naprawdę będzie bardzo fajną opcją. On jest w kolorze czarnym. No ale oczywiście ja się w nim tak czuję bardzo masywnie, zbyt dobrze i akurat ten czarny nie przypadł mi do gustu. Lecimy z kolejnym płaszczem. Kolejny płaszcz jest w takim naprawdę bardzo ładnym brązowym kolorze, ale no jak widzicie one wszystkie są za duże. Ten płaszcz mi się spodobał dlatego, że on ma zapięcie pod szyją, jest o wiele lżejszy niż ten poprzedni, więc nie wiem, czy on by się sprawdził zimą, w zależności czy w tym płaszczu chcecie przebywać na zewnątrz, czy tylko ubierać go po prostu, wiecie, z mieszkania do samochodu, z samochodu na przykład do biura. Ten płaszcz ma bardzo fajne zapięcie pod szyją, to mi się spodobało, bo często miałam ten problem, że po prostu musiałam ubierać szalik, bo było mi tu po prostu zimno, więc to mi się spodobało dlatego i ten płaszcz ma oczywiście kieszenie, z tyłu ma rozcięcie dosyć wysoko, bo odtąd i taki sam zamówiłam w kolorze czarnym, a raczej granatowym. Nie będę już go ubierać, bo on bardzo wpada też w kolor taki, powiedziałabym, bardzo ciemnogranatowy. Zaraz Wam go przyniosę i pokażę, natomiast już go nie będę ubierać. Cena tego płaszcza to jest 379 zł. Jego standardowa cena to jest 499 zł, więc powiedzmy, że taka średnia przecena. Natomiast ten niebieski jest za 359 zł, więc troszkę taniej. No i już Wam też go pokażę z bliska. To, co mi się podoba, to regulowane rękawy, bo można sprawić wrażenie takich tutaj ściśniętych i rozszerzanych wyżej. Plus to, czego ja bardzo nie lubię w płaszczach, że nie mamy tutaj szlufek normalnych z materiału, tylko takie nitki. To się bardzo łatwo może rozerwać. Płaszcz granatowy jest w takim kolorze, więc widzicie, to jest naprawdę ciemny granat. I jeśli bym chyba kupowała płaszcz ciemny tym razem, to skusiłabym się na właśnie granat, bo myślę, że do mojej urody lepiej by pasował granat niż czarny. I płaszcz również z kolekcji Modern Classic. Zobaczcie, on jest też bardzo długi. Jak domyślacie się, ten płaszcz skradł moje serce. Zamówiłam go też w rozmiarze S, żeby sobie porównać. Więc póki co odsyłam ten płaszcz duży, a jeśli SK przyjdzie i będzie dobra, no to ją wtedy zostawię. Tutaj wszystko tylko zależy od tego, czy będę mogła ubrać sweter, bo tutaj myślę bez problemu, natomiast no on też jest taki trochę przydłużawy i to jest ten problem. Cena tego płaszcza to jest 459 zł, a jego cena bez promocji to jest 599 zł. Oni tu piszą, że podszewka jest z wiskozy, natomiast ja tego nie mogłam chyba wtedy znaleźć na metce. Skoro tak piszą na aplikacji, to myślę, że jest to prawda i ona faktycznie jest w takim samym stylu jak tamta. To, co mi się podoba, tamta z pierwszego płaszcza. To, co mi się też bardzo podoba, to jest zapięcie tylko na jeden guzik. Ja jestem osobą, którą strasznie denerwują guziki. Jeśli ja na przykład, wiecie, muszę się tak ubierać, zapinać, jak ten na przykład płaszcz brązowy, no to strasznie mnie to denerwuje i raczej wtedy unikam ubierania po prostu takich rzeczy.
A tutaj robimy pyk, pyk i już mamy go ubrany. Zobaczcie jeszcze z bliska. To jest taki naprawdę bardzo ładny, jasny, beżowy kolor, wpadający w taki chłodny, więc super mi się to podoba i czuję się w nim naprawdę super. Wydaje mi się też, że bardzo pasuje do mojej urody. Polubiłam się bardzo z jasnymi, beżowymi rzeczami i muszę Wam powiedzieć, że kiedyś tak nie było. Dopiero myślę od jakichś 2 lat ubieram jasne kolory, zawsze ich unikałam, bo się szybko po prostu brudziły. Mam jeszcze takie kurteczki, tu akurat mamy kurteczkę flauszową z dodatkiem wełny, naprawdę bardzo niewielka ilość, ale jak wiecie, ja reklamowałam tą moją kurteczkę z Sinseya, brązową i szukam czegoś po prostu w zastępstwie, a korzystając, że są w Reserved po prostu promocje, no to zamówiłam właśnie takie kurteczki. I to jest kurteczka w rozmiarze M. Niestety już są S-ki wyprzedane, więc też się mocno zastanawiam, bo ona też się wydaje być po prostu bardzo duża. No a też na wiosnę aż takich grubych swetrów nie ubieramy raczej. Co do koloru, to jest taki szaro-beżowy. Dzisiaj rano wskoczyła właśnie taka kurtka w rozmiarze S, ale dosłownie była to 4:57 rano. Dostałam mailowo powiadomienia i jak o godzinie 6 patrzyłam, czy dalej jest dostępna, no to już nie było, ktoś ją zamówił. Ale była S-ka w kolorze czarnym, więc na pewno tą kurtkę zostawię i porównam sobie ją z rozmiarem S czarnej, który do mnie przyjdzie, więc znowu mi się tych zamówień trochę nagromadzi, dlatego chciałam Wam to pokazać, żeby już część po prostu odesłać, bo w tym przypadku już wolę zapłacić za tą przesyłkę zwrotną i po prostu wrzucić to do paczkomatu niż targać to do sklepu i zwracać to w sklepie, bo to są takie, wiecie, duże rzeczy, te panie to muszą pakować, więc już oszczędźmy im tego. I jeśli jeszcze chodzi o cenę tej kurtki, bo wiecie, to jest taka bardzo fajna kurtka na wiosnę, dlatego, że ja wiosną jeżdżę na rowerze. I po prostu w płaszczu, który mam taki jasny płaszcz z Zary, jest mi po prostu bardzo niewygodnie. I ta kurteczka kosztuje dokładnie 159 zł, a jej cena oryginalna to 229 zł, więc no taka delikatna przecena i one się po prostu wszystkie wyprzedały. I właśnie to jest ta druga kurteczka w kolorze granatowym i ona faktycznie tutaj widzę w świetle wygląda na granatowy, natomiast jak na nią patrzę tak z boku, no to wydaje się być czarna i właśnie ta kurtka do mnie przyjdzie w rozmiarze S, więc ta na pewno idzie do zwrotu, no bo mam już tam M-kę, więc będę mogła sobie porównać z jasną. I ostatnia kurtka, bardzo podobna do tej, którą mierzyłam jako pierwszą, tyle że w bardziej pasującym w moim odczuciu do mnie kolorze. I to jest kurtka z najnowszej kolekcji, więc jej cena będzie na razie wysoka, ale myślę, że jest to kwestia po prostu poczekania jeszcze tydzień, 2, 3 i oni na pewno na takie wyprzedaży to wrzucą. I ta kurteczka po prostu oprócz tego, że ma też inny kolor, no to ma takie kapy na ramionach. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Ja raczej te kurtki właśnie noszę tak rozpięte, rzadko kiedy zapinam. Właśnie tylko po prostu jak jadę na rowerze, to ją zapinam, więc też zamówiłam ją sobie w rozmiarze S, żeby porównać, bo jeśli faktycznie okaże się ta S-ka dobra, no to myślę, że raczej tą zostawię. Trudno, trochę droższa, ale też składowo wypada lepiej trochę niż tamta. No tutaj ewidentnie chyba jest widoczne, że jest za duża, ona tak wisi na mnie. Więc myślę, że S-ka w tym przypadku będzie dobra. Ja z Sinseyu miałam właśnie M-kę, dlatego też się pokusiłam o M-kę w Reserved, a zapomniałam, że w Reserved zawsze są trochę zawyżone te rozmiary, bo na przykład sukienki zawsze muszę brać XS-ki i już Wam mówię cenę. Cena to 259 zł i ja zamówiłam sobie aktualnie z rabatem 10%, więc mam ją za jakieś tam 230-240 zł, ta, która idzie. No wolałabym tą za 160, wiadomo, skoro można zapłacić mniej, no ale ta też myślę, że będzie gdzieś za 180 zł na wyprzedażach, a kolorystycznie jest naprawdę bardzo ładna i przydałaby mi się strasznie teraz na wyjazd do Walencji. Gdyby okazało się, że nie będzie do końca ciepło, no taka kurteczka bardzo fajnie.
Tak, więc to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy vlog, a raczej vlog z tego weekendu. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Dla Was to chwila, a dla mnie naprawdę wiele znaczy. Jeśli Wam też podobają się filmy na moim kanale, to zachęcam do zostawiania subskrypcji, żeby być na bieżąco z filmami, a już w kolejnym filmie, bądź też jeszcze w kolejnym, widzimy się już z Walencji, także do zobaczenia. Pa!